Historia Blockstar Planet ciąga już roku 2014. Przez ten czas mogliśmy być świadkami wielu wzlotów i upadków tej gry, jak i zarówno tych dobrych i tych złych aktualizacji. W tym roku Blockstar Planet będzie obchodzić swoje 10-lecie, więc z tej okazji zdecydowałem się nagrać dla was filmik o całej historii BSP. Aktualnie jest to mój największy filmik w historii tego kanału i włożyłem w niego bardzo dużo pracy, tak więc będę bardzo wdzięczny, jak odwdzięczycie się jakimś subem czy łapką w górę. Możecie również przygotować sobie jakąś przekąskę, bo to będzie dosyć długi filmik. Nie przedłużając, przechodzimy do odcinka, a ja wam życzę miłego seansu. Rok 2014 sam w sobie był rewolucyjnym rokiem w MSP Apps, bo zacznijmy od tego, że 14 lutego w tym roku została wydana ich zupełnie nowa gra, Buniverse. W późniejszym czasie Bunny Planet, jednak to nie na niej się skupimy, bo to temat na zupełnie inny odcinek. Zaledwie kilka miesięcy później, 6 lipca 2014 roku, wypuścili oni nową minigrę na Movistar Planet, która po dosyć niedługim czasie stała się samodzielną grą. Mówię tutaj oczywiście o Roboblast Planet, czyli dawnym Blockstar Planet. W tych czasach twórcy MSP nie spodziewali się jeszcze, jaki ta gra odniesie duży sukces w przyszłości. Ogólnie rzecz biorąc, początkowo ta gra była zupełnie inna od tego, co mamy teraz, więc pewnie gdybym pokazał dla niektórych wygląd Roboblast Planet 2014 roku, to by nie uwierzyli, że to była stara wersja dobrze nam znanej gry. Zresztą sami aktualnie widzicie w tle wygląd tej gry w dawnych latach, więc no jest różnica, co nie? Przechodząc do sedna, Roboblast Planet miało początkowo polegać na bitwie pomiędzy robotami, które to właśnie my kontrolujemy, jednak było to zupełnie mniej rozwinięte niż aktualnie. Już nie wspomnę o tym, jakie te sterowanie było tragiczne, ale wygląd gry również był zupełnie inny. Zdecydowanie najbardziej rzucają się w oczy mocno pokratkowane klocki, które aktualnie są normalnie połączone ze sobą. Oprócz tego funkcje również były wybrakowane. W tych czasach nie było Nexusa, a zamiast tego po wejściu do gry mogliśmy użyć zupełnie inny interfejs niż ten, co mamy aktualnie. W 2014 roku nie było nawet dobrze nam powiedzieć dzień znanych parkurów, które są w aktualnym LSP niemalże codziennością. Jedynymi trybami gry, które istniały w tym czasie, były bitwa i czat. Tak jak bitwy jeszcze w miarę przypominały to, co są aktualnie, tak czaty wyglądały zupełnie inaczej. Zacznijmy od tego, że mieliśmy tylko 4 czaty do wyboru, z czego każdy był w 2,5D. Czaty nie były używane za często w tych czasach. W sumie łatwo się domyślić czemu. Natomiast bitwy stanowiły główną część rozrywki. Warto również wspomnieć o rzeczach, które były w dawnych czasach, ale zostały po jakimś czasie wycofane. Jedną z ciekawszych rzeczy tego typu były baterie. Były one od początku gry, jednak w następnym roku zostały usunięte. W sumie te baterie można uznać za jedno z lost mediów tej gry, bo praktycznie nic o nich nie wiadomo. Plotki mówią, że były używane jako coś w rodzaju ticketów, które pozwalały na grę w bitwę, przy czym miało się ich 5 na początku, a po zleceniu wszystkich nie można było w nie grać i trzeba było czekać na ich odnowienie. Normalnie gracze musieli czekać 15 minut, natomiast ci z VIP-em 4 minuty. W sumie to nie dziwię się, czemu zdecydowali się to usunąć, bo wyobraźcie sobie, że gracie w 5 parkurów, po czym BSP blokuje wam dostęp, bo nie macie wystarczająco baterii. No, dosyć kiepska sprawa. Drugą, szybko usuniętą rzeczą z RBP były All Around, które również były od początku gry, jednak zostały usunięte pomiędzy 2014 a 2015 rokiem. Właściwie to było to prawie to samo co obecne części dolne, tylko że nie dało się na nich skakać, ponieważ w tych czasach nie było nawet tej funkcji. Warto tu również poruszyć temat Lil Lasera i pozostałej dwójki broni, które były niegdyś podstawowymi broniami w RBP, jednak również zostały usunięte między 2014 a 2015 rokiem i zastąpione aktualnymi podstawowymi broniami. Mogłoby się wydawać, że aktualnie mają te bronie tylko i wyłącznie osoby, które grały w tamtym roku, jednak w 2021 po prawie 7 latach te bronie powróciły na limitowany czas do sklepów. BSP bardzo lubi, kiedy rzeczy tracą na wartości. Mimo małej popularności gry w tych czasach, nadal zostało parę z tych elementów, które wymieniłem zachowanych, jednak myślę, że istnieje więcej rzeczy, które stały się na zawsze lost media i najprawdopodobniej nigdy ich nie odkryjemy. Przejdźmy teraz do roku 2015, który właściwie nie miał wielu znaczących zmian, jednak wciąż był ważny w historii BSP. Już na początku tego roku wcześniejsze All Around zostały wymienione na podwozia, natomiast podstawowe bronie takie jak laser na to, co mamy do dziś. Dodatkowo zostały usunięte baterie. Skoro jesteśmy już na temacie bitew, to w 2015 roku do RBP zawitały również moce bitewne, w tamtym czasie zwane mikrochipami. Co ciekawe, jest on jedna z niewielu funkcji, która od samego początku nie przeszła żadnych zmian poza nazwą, to znaczy tak jakby. Oprócz tego RBP założyło swojego własnego Twittera, który był ich pierwszą w historii platformą społecznościową, na której informowano o aktualizacjach, jakie się pojawiały w tym czasie. Dodatkowo przez pewien czas zamieszczano tam takie coś jak robot czy świat tygodnia, jednak po niedługim czasie przestali to kontynuować. Z większych funkcji w tym czasie pojawiły się również high scores, które w tamtym czasie głównie opierały się na największej ilości punktów z bitwy i pojawiała się również dobrze nam znana po dziś dzień funkcja uśmiechów. Co ciekawe, 2015 rok był również rokiem, w którym pojawiły się pierwsze eventy w historii tej gry, jednakże nie zmieniały one za wiele poza nowymi rzadkimi rzeczami, które w sumie już nie są do końca rzadkie, bo w pewnym momencie stały się one całymi rzeczami w sklepie.
Rok 2015 jest zdecydowanie jednym z tych, o którym nie wiemy za dużo, jednak mimo wszystko wpłynął on w jakiś sposób na BSP, które po dziś dzień mamy. Rok 2016 był jednym z najbardziej rewolucyjnych w historii RBP. Zacznijmy może od wprowadzenia Nexusa, który się pojawił już na początku tego roku i miał on w sumie podobne zastosowanie do Nexus, który mamy teraz. W późniejszym czasie pojawiły się również dobrze nam znane boty Nexusowe, którymi byli Dex, Rita i Blockbjorn. I oni również oparty odmienny wygląd od tego, jaki mają obecnie. W sumie to bardzo dobrze, że zmienili ten wygląd, bo był on dość przerażający. Wraz z przybyciem Nexusa doczekaliśmy się również reworku czatów, które do tej pory dosyć dziwnie działały. Zresztą już o tym mówiłem przy temacie 2014 roku. Tym razem czaty dostały w końcu wygląd 3D i mogły być budowane również przez innych graczy, czyli podobnie jak to było z bitwami od początku gry. W ten to sposób czaty stały się również jednym z najpopularniejszych trybów do dziś. Jak już jesteśmy przy tym temacie, to warto również wspomnieć o trybie, który całkowicie zmienił RBP i również został dodany w tym roku, jednak później. Chodzi mi oczywiście o parkury. Zanim zostały dodane, to już niektórzy je projektowali na czatach i wiele osób oczekiwało, że zostanie dodane. Przynajmniej jeszcze wtedy słuchali próśb graczy. Właściwie to nie mam tu za bardzo co mówić o parkurach, bo od czasu ich dodania praktycznie nic się w nich nie zmieniło. Mimo wszystko ten tryb nadal się cieszy największą popularnością i to właśnie on jest jednym z głównych symboli RBP do dziś. Myślicie, że to koniec rzeczy, które zostały dodane w 2016 roku? Otóż nie. W tym czasie zostało również całkowicie odświeżone budowanie. Najważniejszą rzeczą, jaka została wtedy dodana, były narzędzia do budowania, które są nam do dziś dobrze znane. Warto również wspomnieć o dodaniu misji, które właściwie mechaniką nie różniły się znacząco od tych misji, co mamy teraz, aczkolwiek do 2024 zdążyły przejść parę zmian. Rok 2016, jak widać, był naprawdę rewolucyjny dla RBP. Dodano w nim wiele funkcji, które dziś są niemalże niezbędne do grania w tą grę, więc chyba nikt nie zaprzeczy, że był to jeden z lepszych okresów tej gry. Rok 2017 jest nazywany przez niektórych początkiem nowej ery dla Roboblast Planet, a właściwie to już Blockstar Planet. To właśnie 16 marca tego roku ta gra przeszła ogromną zmianę nie tylko pod względem samej nazwy. Początkowy koncept tej gry polegał na walce pomiędzy robotami, tak jak już wspominałem w pierwszej części tego filmu, a w 2017 został on zupełnie zmieniony. Najprawdopodobniej było to przez to, że deweloperzy zauważyli zainteresowanie czatami i szczególnie parkurami, kiedy bitwy zaczynały tracić na wartości. Z tego też powodu porzucono cały koncept związany z robotami, co również spowodowało mnóstwo zmian, czy to tylko w nazwie, czy może cała funkcja była robiona na nowo. Z zmianą nazwy zmieniono m.in. nazwy części robotów na części Blockstars, czy mikrochipy na moce bitewne. Wielką zmianę przeszły również podwozia, które zmieniły nazwy na części dolne, a wraz z tym dodano i usunięto parę z nich. M.in. pojawiły się klasyczne nogi, które każdy gracz dostaje za darmo do dziś. Grafika gry wraz z interfejsem również przeszły minimalne zmiany. Dobra, może już odejdźmy od tematu zmiany nazwy gry, a skupmy się na nowościach, chociaż w tym roku nie było ich za wiele. To prawda, do BSP nadal były wprowadzane nowe rzeczy praktycznie co tydzień, no ale chwila, skoro tyle rzeczy się pojawia w sklepie, to może przydałoby się zrobić bota od tego, tak jak z Rizą czy Blockbjornem. I tak też zrobiono w tym roku, a właściwie to pojawił się jeden z pierwszych konkursów w tej grze z tego powodu. Jak jeszcze się nie domyśliliście, co mam na myśli, to chodzi mi o konkurs na zbudowanie skina dla następnego NPC, która miała być sklepikarką. Jak później się okazało, to Olusia, czyli osoba w tamtym czasie najwyższym levelem na BSP, wygrała ten konkurs, a wraz z nim VIP Rok. Po jakimś czasie nowa sklepikarka została dodana z lekkimi zmianami i została nazwana Penny Pandorą. W październiku 2017 roku zawitała kolejna duża aktualizacja do BSP, w której został dodany świat VIP wraz z kolejną dwójką botów. Blix, która znajdowała się przed światem VIP i Blocks, który był w środku. W tamtym czasie świat VIP działał podobnie jak Nexus, tyle że mogli wchodzić do niego tylko gracze z VIP-em. Co ciekawe, dało się w nim również latać i to właśnie była jedna z tych rzeczy, z których świat VIP zasłynął. Z drobniejszych rzeczy tego dnia zostały również dodane prezenty do odebrania za darmo za bycie VIP-em, w których znajdowały się takie rzeczy jak toksyczna lawa czy szkło. Pod sam koniec tego roku zawitała jeszcze jedna nowość, którą były gadżety. Jak więc widać, rok 2017 był dużym rokiem dla BSP, szczególnie dzięki zmianie nazwy gry i paru innym rzeczom. W tym czasie również zaczęło się coraz więcej graczy pojawiać, jednak to jeszcze nie było tak dużo ile w następnych latach. W roku 2018 co prawda nie dostaliśmy żadnej rewolucyjnej aktualizacji, jak wspomniane wcześniej, ale ten rok również przyniósł nam wiele nowych rzeczy, może i nawet więcej niż w poprzednich latach. Wiem, że to mówię praktycznie przy każdym roku, ale w 2018 na serio pojawiło się bardzo dużo nowości. Ten rok jest również bardzo dobrze wspominany przeze mnie, ponieważ był to rok, w którym dołączyłem do BSP. Wracając, zacznijmy może od pierwszej rzeczy, jaka została dodana w tym roku, a mianowicie szkolenia, o które co niektórzy gracze w tamtym czasie prosili. Początkowo zostały dodane tylko i wyłącznie szkolenia parkurowe i bite,
pokrewne, jednak w późniejszym czasie zostało również dodane szkolenie z kopania, które pojawiło się w dalszej części tego roku. Poza szkoleniami na prośbę graczy zostały dodane również fotki, które co prawda mieliśmy już w BSP, ale tylko i wyłącznie jako gadżet, z którego można było robić selfie. Fotki nie przeszły żadnej ogromnej zmiany do dziś, co prawda. Teraz przejdźmy do bardzo dużej funkcji, jakie zostały dodane w tym roku, a mianowicie w czerwcu, a były nią kryształy. Wraz z kryształami zostało również dodane nowe NPC do Nexusa, którym była Ziggy Starblock. Początkowo w BSP były tylko rodzaje kryształów, które się respiły w randomowych miejscach, jednak po dosyć niedługim czasie zostały dodane również do skopania, jednak o tym zaraz. Na kolejną dużą funkcję nie musieliśmy czekać długo, bo już miesiąc później do BSP zawitały zwierzaki. Spotkały się one w tamtym czasie z mieszanymi opiniami, a to wszystko za sprawą tego, że były one za VIP. Właściwie to do dziś są. Były one również projektowane zupełnie inaczej niż aktualnie są. W wrześniu tego roku pojawił się kolejny nowy tryb, na który chyba poświęcono najwięcej czasu w jego przygotowaniu. Mówię tutaj oczywiście o kopaniu, które było bardzo rozbudowanym trybem pod każdym względem. Jednak na początku gracze nie rozumieli kompletnie jak w nie grać i kopali po prostu w sam dół. Zresztą aktualnie podobnie to wygląda. Tak więc z tego powodu miesiąc później wprowadzono szkolenie z kopania. Już niektórzy przedtem rozgryźli jak w to grać samodzielnie, ale po dodaniu tego szkolenia większość graczy zaczęła kopać w aktualnie typowy sposób. Oczywiście mówię tu o kopaniu 105 kratek, a nie w sam dół. Mogłoby się wydawać, że to koniec nowości, jakie się pojawiły w tym roku, no ale jednak nie. Pod koniec 2018 roku do BSP zawitał kolejny nowy tryb, czyli Swoosh i Oceń. Jak kopanie okazało się całkiem niezłym sukcesem w historii tej gry, tak Swoosh i Oceń stało się jednym z najnudniejszych trybów w tej grze, w której grało najmniej osób. Poza nowym trybem w tym miesiącu Blockbjorn przeszedł zmianę wyglądu na odnowioną i przez co zaczął wyglądać lepiej. O wiele lepiej. Jak widać po całym tym roku, rok 2018 był naprawdę wielkim rokiem pod względem nowości. Był to również rekordowy rok pod względem dodanych trybów, bo do tej pory rzadko to było spotkane w BSP, żeby dodać dwa tryby w czasie jednego roku, a do tego, żeby jeden z nich był tak rozbudowany. Wiem, że liczba tego rekordu wydaje się komiczna, ale uwierzcie, że przez następne wiele lat, przez które będziemy przechodzić w tym odcinku, nie ujrzymy żadnego nowego trybu. Rok 2018 w BSP ma na pewno zachowane specjalne miejsce w moim sercu, ponieważ jest on bardzo dobrze przeze mnie wspominany, o czym już mówiłem na początku omawiania tego roku. Ale czy następny rok będzie również taki wspaniały? Rok 2019 jest rokiem dobrze wspominanym przez większość graczy, być może nawet i przez was. Co prawda BSP było już wtedy w jakimś stopniu znane, ale w 2019 stało się nawet jeszcze bardziej. Główną przyczyną tego były reklamy BSP puszczane w telewizorach i nie tylko. Właściwie to ja też poznałem tą grę w ten sposób, także no. Oprócz tego do wzrostu popularności BSP przyczyniła się także ogromna dawka aktualizacji na ten rok, których był naprawdę ogrom. Już sam rok rozpoczął się z grubej rury, kiedy to do BSP zostały dodane wydarzenia. Dodanie wydarzeń dało również początek eventom świątecznym. W 2019 pojawił się pierwszy event wielkanocny, w którym pojawiły się również pierwsze rzadkie kryształy wraz z limitowanymi rzeczami do stworzenia. Cóż, dzisiaj to jest niemalże codzienność, jednak w tym czasie było to coś bardzo unikatowego. Jeszcze cofając się nieco w czasie, w lutym dostaliśmy wielką aktualizację zwierzaków, po której przestały one być jedynie ozdobą dla VIP-ów. W tej aktualizacji dodano m.in. jedzenie, czy akcesoria dla zwierzaków, a nawet levele, za które zdobywało się różne bonusy. Aby zdobywać te levele na zwierzakach, zostały dodane również ich potrzeby, które są, no, nieco dziwne. Tak jak osoby z VIP-em się ucieszyły z tego powodu, tak gracze bez VIP-a byli jeszcze bardziej zbulwersowani ze względu na to, że nie mogą kupować tych zwierzaków. Jednakże wszelkie prośby zostały odrzucone aż do pewnego momentu, o którym się zaraz wypowiem. Przejdźmy teraz do marca. W tym miesiącu do BSP zawitał nowy Nexus, tym razem już bardziej wiosenny. Jedną z większych aktualizacji dodaną w marcu tego roku było dodanie nowego kryształu. Mówię tu oczywiście o krysztale tajemnicy, który był ukryty w każdym nowym Nexusie i świecie VIP, tak jak po dziś dzień jest. Poza tym w marcu kolejna dwójka botów nexusowych przeszła zmiany w wyglądzie, a mówię tu o Rysie i Dexie. W kwietniu po evencie wielkanocnym zawitaliśmy do wiosennego miasta, w którym powitaliśmy po raz kolejny nowego bota, którym był Cezar Centauri, który to zastąpił Blix. Ona natomiast trafiła do swojego brata w świecie VIP. Właściwie to do dziś Blix istnieje w grze, tylko że ukrywa się w różnych miejscach w świecie VIP. Potem przez jakiś czas nic wielkiego się nie działo, jednak ciągle były dodawane nowe kloski, czy to zwierzaki, czy coś innego, co podtrzymywało popularność BSP. W lipcu natomiast zaczęło się coś dziać, poczynając od wprowadzenia kolejnego bota nexusowego, którym była Stella Guardia. Już po nazwisku można zgadnąć, że była ona botem od bezpieczeństwa. Nawet ma ten sam tok myślenia, co prawdziwi moderatorzy. Pojawił się wtedy również nowy Nexus wraz z nowym eventem polegającym na zbieraniu śmieci. No cóż. W wakacje, a mianowicie w sierpniu, zostały dodane do BSP również kolekcje, które składały się z różnych nowych rzeczy opierających się na tym samym motywie. Kolekcje co prawda do dziś istnieją, chociaż nie byłbym tego taki pewien. W dalszej części tego roku pojawiały się już tylko nowe Nexusy, czy eventy takie jak halloweenowe czy świąteczne, które również polegały na zbieraniu kryształów.
sezonów, jednakże to nie wszystko jeśli chodzi o nowe funkcje w tym roku. W listopadzie 2019 roku do BSP zawitały koła fortuny, czyli funkcja, którą wiele graczy odbiera z sentymentem. Koła fortuny polegały na kręceniu kołem, na którym można było zdobywać bilety i wymieniać je na nagrody z danego sezonu. To właśnie wtedy pojawiły się też zwierzaki dla graczy bez VIP-a, ponieważ najwyższą nagrodą był za każdym razem taki oto zwierzak. Mimo wszystko jego zdobycie bez VIP-a musiało ograniczyć cudem ze względu na lekkie limity dla normalnych graczy. Po tym całokształcie można stwierdzić, że rok 2019 wprowadził naprawdę dużo nowych rzeczy, które wpłynęły na dzisiejsze BSP i nawet większość z nich stało się tradycją, tak jak eventy, o których wcześniej wspominałem. Ze względu na ilość rzeczy wprowadzoną w tym roku, nie dziwię się dlaczego to właśnie ten rok jest przez większość ludzi odbierany z sentymentem, ponieważ bardzo zasłużył na to. Rok 2019 zdecydowanie był jednym z lepszych w historii BSP, jak i nie najlepszym. W następnym roku BSP zdecydowało się postawić na coś zupełnie nowego i rewolucyjnego, jednak może zaczniemy od początku. Na początku tego roku za wiele się nie działo, poza tym, że zwiedzaliśmy różne zimowe Nexusy, jak i zarówno pojawiało się coraz to więcej kolekcji, które były całkiem niezłe. Po pewnym czasie dotarliśmy do Nexusa Krańca Zimy, w którym to wszystko się zaczęło. Pilniki złota Ziggy wykryły, że gdzieś w pobliżu znajduje się złoto. Po jakimś czasie udaje się jej znaleźć pewną bramę, za którą krył się portal, tak więc przeszła tam razem z innymi mieszkańcami Nexusa i w ten to sposób trafiliśmy do Imperium Blocktech, czyli sezonu pierwszego. To właśnie zapoczątkowało erę sezonów w BSP, która jeszcze dosyć długo potrwa w tej całej historii. Sezony skupiały się na różnych motywach, z czego każdy był czemuś innemu poświęcony, a co najistotniejsze, został w nich dodany element fabuły do BSP, a w późniejszym czasie nawet misje fabularne, czyli jedna z moich niegdyś ulubionych rzeczy. Gracze bardzo dobrze przyjęli ten nowy format w BSP, a przynajmniej przez pierwsze sezony. Dodatkowo ten rok był okresem pandemii, co oznacza, że nawet jeszcze więcej graczy było w tym okresie aktywnych, do tego stopnia, że w sezonie trzecim został pobity rekord aktywnych graczy, a przynajmniej BSP tak napisało na Instagramie. Wracając do sezonów, sezon pierwszy był również o tyle ciekawy, że zostało w nim zorganizowane po raz pierwszy wydarzenie live, które polegało na zebraniu złota. Tydzień przed Ziggy dała nam informację o tym, że kiedy bramy świątyni zostaną otwarte, to właśnie w tym czasie będzie można zgarnąć złoto. Było ono dostępne tylko przez godzinę, co spowodowało, że przeciążenia serwerów były w tym czasie niesamowicie duże. Mimo wszystko, jako rekompensata, później pojawił się prezent u Cezara, w którym można było zdobyć ponownie złoto. Prezent był skierowany szczególnie do tych graczy, którzy nie zdążyli go odebrać. Tak przy okazji, jeśli byście chcieli, żebym zrobił filmik o całej historii i fabule sezonów, to możecie mnie powiadomić o tym w komentarzu. Następnym sezonem był sezon drugi, czyli Ogród Kwiatu Wiśni, gdzie odbył się festiwal wiosenny wraz z nowymi kryształami wielkanocnymi i rzeczami do stworzenia. Ten sezon wprowadził również postacie sezonowe. W tym sezonie poznajemy Ringina, który później odgrywa ważniejszą rolę w sezonie trzecim, który był Chromazją, czyli tęczową krainą. Właśnie ten sezon był najbardziej zapamiętany przez graczy, jak i zarówno najbardziej lubiany. Następnie były kolejno sezon czwarty Podgryzy Nexia, sezon piąty Tropicalypso, sezon szósty Parkour City, sezon siódmy Wyjący Las, sezon ósmy Snugleton i sezon dziewiąty Frostholm. To były wszystkie sezony, jakie pojawiły się w tym roku, co nie oznacza, że to były jedyne. Pod koniec tego roku została ogłoszona smutna wiadomość, o której już w sumie od dłuższego czasu była mowa. Chodzi tu o zamknięcie wtyczki Flash, co oznaczało, że nie będzie już więcej zapewniać bezpieczeństwa. BSP jednak zapewniało już w 2019, że pracują nad nową wersją BSP, która ma być nawet jeszcze lepsza. A że tak się stało, o tym dowiecie się w dalszej części odcinka. Oprócz tego w czasie sezonu 8 wybuchła jedna z większych afer w historii BSP. Mowa tu o usunięciu XP wielu osobom stopki, które używały multiboxingu do wbijania levela. Ta decyzja wywołała ogromną burzę wśród społeczności BSP. Kiedy jedni dziękowali dla BSP i uważali, że to dobra decyzja, to ci drudzy protestowali i oczekiwali zmiany decyzji, jednak to się nie stało. Rok 2020 z pewnością był ogromnym sukcesem marketingowym dla BSP i zużyli potencjał niemal że najlepiej jak tylko mogli. Prawie codziennie coś się działo przez ten czas w tej grze, co jeszcze bardziej ożywiało tą grę i nie dało jej umrzeć. Ciekawe, czy następny rok również przyniesie taki sukces dla BSP. No i cóż, niezbyt się tak stało. Zacznijmy może od stycznia, kiedy to zniknęła przeglądarkowa wersja BSP związana z usunięciem Flasha. Na Macach działała ona jeszcze przez parę tygodni, ale tam również zniknęła wraz z dodaniem wersji do pobrania. Co się działo przez ten ciemny rok w BSP? Zdecydowali się oni dalej kontynuować sezony, a wraz z tym prawie żadnej innej nowości nie było w tym roku. Pierwszym sezonem, który powitał ten rok był sezon 10, który był powrotem do Chromazji, jednakże tym razem był to ich park rozrywki. Większość graczy była absolutnie pewna, że to już ostatni sezon jaki się pojawi i no jednak się mylili. Następnie nadszedł kolejny sezon 11, który był Olympem.
Kontynuacja sezonów była uważana przez niektórych graczy za żmudną i twierdzili nawet, że admini nie mieli pomysłów na to, co zrobić ze swoją grą po usunięciu wtyczki Flash. Koniec końców BSP nie odniosło się w żaden sposób na te opinie. I tak w ten sposób sezony były wciąż kontynuowane wraz z całkiem ciekawą fabułą. Następnie był sezon 12, który był snem świątego zajączka, potem sezon 13, który był o tyle ciekawy, że zwiedzaliśmy w nim stare Nexusy pod pretekstem tego, że Ziggy zrobiła zamieszanie w czasoprzestrzeni. Kolejny był sezon 14, który działał na podobnej zasadzie jak poprzedni, ale był jeszcze bardziej leniwszy, ponieważ zwiedzaliśmy w nim jedynie Nexusy graczy bez wszelkiej fabuły. Później był sezon 15, który był wakacyjnym i w końcu cokolwiek w nim się działo. Ten sezon był wyspą Locabelli, na której znajdował się kuzyn Cezara, tak więc poznajemy rodzinę jednego z obotów Nexusowych. Ogólnie cały ten sezon opierał się na jakichś kalmarach czy coś. No, fabuła w tym sezonie była dosyć szalona. Oprócz tego w tym czasie coraz więcej strajków się pojawiało o to, że admini w końcu powinni coś zrobić ze swoją grą, na przykład żeby dodali nowy tryb i skończyli z dodawaniem sezonów. Jak myślicie, zrobili coś z tym? Na początku mogłoby się wydawać, że nie, ale jednak to się później zmieniło. Następnie nadszedł sezon 16, czyli Smocza Twierdza. Kolejny sezon jak każdy sezon, ale najistotniejszym elementem była rzecz, która wydarzyła się na koniec tego sezonu. BSP dało nam ankietę dotyczącą nowych funkcji. Nie przesłyszeliście się? Nowych funkcji. Polegała ona na tym, żebyśmy ocenili ich pomysły i jak bardzo nam się podobają. Co niektóre pomysły wyglądały wręcz nie do wyobrażenia i wiele osób nie mogło się doczekać, aż cokolwiek z nich zostanie dodane. I w końcu następnym, jak i zarówno ostatnim sezonem, był sezon 17, który był Hexusem i rozstrzygnął całą erę sezonów, przy czym admini zdecydowali się powrócić do pomysłu całego Nexusa. Po sezonach wydarzyło się również sporo rzeczy w BSP, z czego większość to były te złe rzeczy. Zacznijmy może od pozytywów, bo wersja przeglądarkowa tej gry powróciła. Co prawda z innym wyglądem, bo została przeniesiona na inną wtyczkę, ale mimo wszystko wróciła. Była to wtyczka Unity. Wtedy jeszcze wersja przeglądarkowa była w becie. I tak w sumie to tyle z pozytywnych rzeczy po sezonach. Największą frustrację wprowadziło usunięcie niektórych funkcji ze względu na powrót wersji przeglądarkowej. Zostały usunięte takie funkcje jak misje, które akurat powróciły po paru tygodniach, czy wydarzenia, które również powróciły dosyć szybko. Niestety ten sam los nie spotkał ku fortunejstwu i oceni, ponieważ również zostały usunięte z gry, ale w momencie kiedy ten filmik nagrywam, to nadal te funkcje nie powróciły. BSP twierdziło również, że to daje im początek świetlanych lat, ale czy tak było? O tym dowiecie się już za moment. Przez ostatnie 2 miesiące roku 2021 nic się nie działo poza powtórkami i eventem świątecznym, który właściwie miał również wiele powtórek, a nawet same kryształy świąteczne były z 2019 roku. Wydawałoby się, że ta gra dobiega kresu swojej historii, gracze również coraz bardziej spadali, ale następny rok BSP całkowicie to zmienił, ale czy na dobre? Za moment sami się przekonacie. Jak już wcześniej wspominałem, rok 2022 był bardzo ciekawym rokiem w historii BSP. To wszystko było za sprawką całkowitego przejścia BSP z Flasha na Unity. Mogłoby się wydawać, no okej, super, może w końcu będą mieć możliwość dodawania większych nowości. No bo w sumie co niby złego może przynieść zwykła zmiana wtyczki gry poza wyglądem? No, jednak dużo. Bardzo dużo. Na telefonach wersja BSP z Unity zawitała już 2 dni wcześniej i już wtedy wybuchła wielka burza po tym, kiedy gracze zauważyli, że używanie skórek jest za VIP. A nawet nie tylko to. Klonowanie również stało się opcją za VIP. To może chociaż będzie można samemu edytować podstawowe skiny? Nie, gracze bez VIP od teraz są zdani na chodzenie w podstawowych skinach z podstawowymi kluckami. Dodanie tyle funkcji do VIP na pewno spowoduje, że będziemy mieć więcej pieniędzy. No, jak pewnie łatwo się domyślić, tak się nie stało. Było nawet wręcz przeciwnie. Po wprowadzeniu BSP z Unity na wszystkie urządzenia, które co grosza było jeszcze w fazie bety, wprowadziło ogromną frustrację graczy, właśnie przez rzeczy, co przed chwilą wymieniłem. Zawitała też wtedy faza druga do BSP, w której pojawiło się 10 dni świętowania, przy których niemalże codziennie coś pojawiało się w grze. Mimo wszystko to nie polepszyło sytuacji wśród graczy. W tym czasie odbywało się setki strajków i mnóstwo graczy odchodziło. Było to też spowodowane tym, że ta wersja nawet nie była jeszcze gotowa na ujrzenie światła dziennego, bo występowała w niej masa błędów, a sterowanie u niektórych działało tragicznie. W sumie to do dziś są błędy, które od początku nie zostały naprawione, na przykład ten błąd z rodkami. Tak sobie przez ten cały czas gracze odchodzili, więc BSP w końcu po paru tygodniach zdecydowało się odnieść do tej sprawy. W skrócie wyglądało to tak. Rozumiemy, że wam się nie podoba to, co odwaliliśmy, ale patrzcie, jaką świetlaną przyszłość mamy. Już niedługo dodamy tyle fantastycznych aktualizacji, no zostańcie z nami, patrzcie, ile tych aktualizacji dodam. Świetlana przyszłość normalnie. Jak zareagowali gracze? No, dosyć różnie. Nie zmieniło to jednak faktu, że masa ludzi odeszła z tej gry i większość już nigdy nie powróciła. Mimo wszystko to wiadomość nie była kłamstwem, no tak prawie. I w marcu została dodana pierwsza duża nowość, którą była kamera obracają
przewracający się o 360 stopni. Nie było to mimo wszystko taką dużą nowością, ale zawsze coś. Miesiąc później dostaliśmy pierwszą nowość z ankiety, która była w sezonie 16, a były nią domy. Była to pierwsza taka nowość od bardzo długiego czasu, więc na domy padła całkiem pozytywna opinia, jednak i tak było wciąż mnóstwo graczy, co strajkowało. Następnie w maju kolejna nowość, którą były obrazy, ale te już nie zachwyciły się taką dużą popularnością. Dochodzimy teraz do czerwca, w którym parę zmian się pojawiło. Może zacznijmy od tego, że BSP po raz kolejny odeszło od pomysłu całego Nexusa, dając nowy Nexus inspirowany tym z 2019. Oprócz tego zdecydowali się oni również coś zrobić, aby skończyć ten cyrk z skinami za VIP. Tak więc zdecydowali się dawać co tydzień nowe darmowe skiny. Tak. Jak pewnie się domyślacie, ten pomysł nie wyszedł i gracze wciąż strajkowali, szczególnie przez to, że te skiny były z samych podstawowych klocków, więc no łatwo się domyśleć, czemu tak było. Poza tym pojawiły się też ramki jako dodatek do domów i BSP nazwało to aktualizacją miesiąca, jednak co było w niej takiego dużego, to nie wiem. W lipcu trafiliśmy do klockowej Zatoki specjalnie na wakacje i przez ten czas admini gry przywrócili pewien element BSP, za którym wciąż wiele osób tęskni. Chodzi mi tu o ciąg fabularny, jaki był w sezonach. Do tego w tym Nexusie pojawiły się nawet jakieś specjalne boty, które były członkami plemienia i dosyć mocno przypominały te roboty z dawnego projektu RBP. Ogólnie ta fabuła nie była jakaś mega, bo skończyła się zaledwie po miesiącu. Do tego po raz kolejny mieliśmy live event, jednak tym razem trwało on 2 dni i można w nim było po raz kolejny zgarnąć złoto, które właściwie na nic nie dało się stworzyć. Miesiąc później powróciliśmy do nowego wystanego miasta i w sumie przez ten okres za wiele się nie działo. Poza tym, że naprawili parę rzeczy, w tym sklepy, które zaczęły działać jeszcze na dawnej wersji BSP. We wrześniu natomiast pojawiło się coś bardzo dużego, a przynajmniej tak twierdzono na początku. Chodzi tu o sezon V2, znaczy chodzi oczywiście o trasę światową. Gdybyście chcieli, żebym streścił czym ona była, to mogę to nawet streścić w 4 słowach. Sezony na niższym budżecie. Właściwie to odwiedzaliśmy w niej kraje, które mają swoje serwery na BSP, przy czym co miesiąc pojawiał się ciągle nowy. Zaczęliśmy od Nowej Zelandii, czyli serwera, który jest aktualnie bardziej skolonizowany przez Polaków, ale pomińmy może ten fakt. Następnie była Kanada, w której pojawiły się 2 nowości. Pewnie myślicie, że po skinach za VIP już bardziej nie da się zniszczyć gry, a jednak się mylicie. Pierwszą nowością było dodanie abonamentów, które zastąpiły VIPy. Wszystko by było z nimi ok, gdyby nie usunięcie tańszych VIPów, a do tego podrożenie cen aktualnych. Było to również o tyle absurdalne, że trzeba było cyklicznie płacić, chyba że się zrezygnowało z tego wypełniając ankietę. Tak szczerze to nie znam nikogo, kto skorzystał z tej możliwości. Tak więc w ten sposób BSP odcięło sobie kolejnych stałych klientów. Druga nowość, która została dodana w Kanadzie, była już trochę bardziej optymistyczna, bo były nią projekty, o które serio dużo osób prosiło. Już jesteśmy prawie na końcu tego roku, a następnym krajem trasy światowej w listopadzie była Dania i mimo pozorów ten kraj był bardzo istotny w historii BSP. W tym kraju pojawiły się aż 3 nowości. Pierwszą było dodanie koszyka na rzeczy, których ktoś nie ma ze skina. W sumie to była całkiem użyteczna funkcja. Drugą rzeczą, również całkiem ciekawą, były animowane oczy. Minusem było to, że były za VIP. A wiecie co nie było za VIP w tej aktualizacji? Skiny. Dokładnie w tym kraju, 30 listopada 2022 roku, BSP zmieniło zdanie i po 10 miesiącach męczarni zdecydowali się przywrócić skin za darmo z okazji ich rocznicy. Jak się pewnie spodziewacie, gracze byli bardzo zadowoleni, a nawet masa z nich powróciła w ostatnim kraju, który był w tym roku, czyli Finlandii. Ta gra ożyła w tamtym czasie do tego stopnia, że nawet momentami można było ponownie zobaczyć, jak 100 osób jest na jednym parkurze czy czacie. Tak więc jak widać, rok 2022 był naprawdę bardzo zaplątanym rokiem, a to całe zamieszanie szczególnie stworzyło dodanie skinów za VIP. Mimo wszystko w tym roku dostaliśmy również sporo ciekawych nowości, tak więc no, coś za coś. No ale skoro końcówka tego roku takim wyszła, to ciekawe, czy uda mi się to podtrzymać w następnym roku. Rok 2023 był w BSP dosyć ciężkim rokiem. Tak jak zaczął się niemalże idealnie i mógł być najlepszym rokiem w historii BSP, tak to co potem się stało to jeden nieśmieszny żart. A co takiego właściwie się stało? Zacznijmy może od stycznia, gdzie przez pierwszą połowę tego miesiąca byliśmy jeszcze w Finlandii, w której nie mogło oczywiście zabraknąć czegoś nowego. Po raz kolejny pojawiły się 3 nowości jak w Danii. Pierwszą z nich było zwiększenie zasięgu widzenia, a właściwie to dwukrotne usunięcie mgły, to w sumie pozwoliło na to, że teraz widzimy o wiele więcej z zasięgu kamery, kiedy wcześniej mgła zasłaniała niemalże wszystko. Drugą ciekawą rzeczą był rework nagród, w którym właściwie zmieniono jedynie wygląd tej opcji. Spowodowało to też, że wszyscy gracze co zbierali uśmiechy i inne rzeczy musieli je odebrać przed tym reworkiem. Ostatnią rzeczą, już trochę mniejszą, było dodanie możliwości stawiania oczu na skórkach. Przejdźmy teraz do drugiej połowy stycznia, w której zawitał nowy kraj trasy światowej, którym była Turcja. Ach jest, Turcja, mój ulubiony zimowy kraj. Turcja pod względem nowości jeszcze bardziej przebijała poprzednie kraje trasy światowej, o czym mogliśmy się przekonać w lutym. Już na początku tego miesiąca została dodana aktualizacja domów, w której dodano większy rozmiar domów. Co prawda za VIP, ale pominijmy ten fakt. Oprócz tego, po raz kolejny została dodana nowa kategoria w sklepie, którą była muzyka. Niektórzy gracze również i o to prosili, ale czy była rzeczywiście taka, jaką oni sobie wyobrażali? No, ciężko stwierdzić.
Pod koniec lutego również nie zabrakło nowości w Turcji, którym były ślady. Niestety była to kolejna opcja dla VIP-ów, co nie zmienia faktu, że jest to zdecydowanie jedna z lepszych opcji dodanych przez BSP od przejścia na wtyczkę Unity. W ten sposób BSP zdołało podtrzymać swoją grę przy życiu przez pierwsze 2 miesiące 2023 roku i to, co dodawali w tamtym momencie, zapowiadało naprawdę świetlaną przyszłość dla nich. Przejdźmy do marca, w którym pojawił się kolejny kraj tercy światowej, którym była Irlandia. I to właśnie marzec był początkiem zła, które nadeszło, ale zacznijmy od początku. Ten miesiąc zaczął się właściwie od pozytywnych zmian, bo MSP po raz kolejny zrozumiało swoje błędy i zrobiło aktualizację VIP-ów, w której m.in. przywrócili VIP-a na tydzień, zmienili niektóre ceny, a nawet zlikwidowali same abonamenty. Te zmiany, jak widać, całkiem się spodobały graczom i w sumie nie ma co się dziwić po tylu miesiącach abonamentów. W tym miesiącu jednak doszło do paru incydentów. Pierwszym z nich było rozdanie VIP-ów na rok dla połowy graczy MSP i BSP. Nie mam zielonego pojęcia, jak do tego doszło, ale na szczęście wszystkie VIP-y zostały cofnięte po jednym dniu, więc w sumie dosyć szybko zareagowali mimo trudności. Drugi incydent jednak już nie był taki wesoły. Mianowicie nastąpił atak hakerski na całe MSP Apps, w którym to hakerzy podszywają się pod MSP wysłali do części graczy e-mail, który ośmieszał samych pracowników tej firmy. Nie musieliśmy długo czekać na oficjalne oświadczenie od Klausa, w którym poinformował o restrukturyzacji firmy, co oznaczało, że dużo pracowników zostało zwolnionych. Mogłoby się wydawać, że to nic wielkiego, jednak ten incydent bardzo mocno się odbił na przyszłości BSP. Wracając do nowości, pod koniec marca pojawił się również pakiet w tej grze. Chociaż miały ogromny potencjał, został on troszkę źle wykorzystany, a szczególnie osoby, które ustalały te ceny powinny być pod tym względem zwolnione. No po prostu sami porównajcie te ceny. W końcu nadszedł kwiecień, a wraz z nim Polska. W Polsce pojawiło się również wydarzenie wielkanocne, które było z pewnością jednym z większych, ponieważ dodali w nim całkiem rozwiniętą fabułę nawiązującą do Smoka Wawelskiego. Żeby było jeszcze lepiej, to w Polsce przywrócili budowanie ze znajomymi, o które wiele osób pytało. W sumie to wciąż wybrakowane, ale jest. W sumie to jak z większością funkcji na BSP. Pod koniec kwietnia odbyło się również pierwsze w historii wielkie rozdanie VIP, w którym każdy gracz w randomowym dniu tygodnia dostawał VIP-a na jeden dzień i to była kolejna rzecz, która ucieszyła graczy. Polska z pewnością była jednym z lepszych krajów tercy światowej. Mogłoby się wydawać, że skoro tak dobrze wszystko idzie, to nic nie powinno się nagle zepsuć. Jednak nie zawsze to tak działa. Pierwsza połowa maja rozpoczęła się od chwilowego zostania w Polsce i w sumie za dużo się wtedy nie działo. Pojawiały się różne polskie kolekcje i inne rzeczy. Jednak w drugiej połowie maja zawitał kolejny kraj, którym była Norwegia. Norwegia trwała ponad 1,5 miesiąca, więc była również i w czerwcu. Przez ten czas kompletnie nic się nie działo w BSP. Może poza cofnięciem levela dla Śniega, który miał 114 level i był pomawiany o cheaty, ale mówi tu o nowościach, które BSP wprowadzało. Jedyną rzeczą ciekawą, jaka pojawiła się przez ten czas w Norwegii w BSP, był powrót do przeszłości, do Klockowej Zatoki, a oprócz tego nic więcej się nie wydarzyło. No dobra, za moment będą wakacje, co robimy w tym roku na BSP? Przywróćmy stary Nexus. Może jakieś powtórki? A nie możemy po prostu zrobić jakiegoś faktycznego eventu wakacyjnego? No i tak też się stało. W lipcu zamiast chociażby wakacyjnego Nexusa powróciliśmy do nowego piosennego miasta bez powodu na miesiąc. W ten czas BSP usnęło w sen hibernacyjny, tymczasem kiedy cheaterzy zaczęli spawnować i niszczyć topkę leveli multikami. Co prawda pousuwali parę kontent, to nie zmieniło faktu, że byli zbyt leniwi, żeby wszystko usunąć pod pretekstem tego, że nie mają żadnych dowodów na to. Ktoś sobie wbija miliardy XP na sekundę? Nie, no to na pewno uczciwy gracz, o co wam niby chodzi. I tak w ten oto sposób topka leveli pozostała do dziś w jakiejś części zniszczona, jednak została już znacznie opróżniona. W sierpniu zakończyła się przerwa od tercy światowej i pojawił się kolejny kraj, którym była Francja. Jak wiadomo, Francja jest bardzo znana i żeby zmarnować taki potencjał, to trzeba by było naprawdę się postarać. I jak widać, tak się stało. Przez kolejne 2 miesiące w BSP nic się nie działo, gra stawała się coraz trudniejsza, a gracze ubywali. W połowie tego kraju we wrześniu po raz kolejny odbyło się cofnięcie w czasie, tym razem do sezonu 7, po czym znowu była nuda. W październiku nadszedł kolejny kraj, którym było USA. Parę dni przed z Google Play można było się dowiedzieć, że pojawi się w tym kraju jakaś wielka aktualizacja i co niektórzy gracze byli bardzo zahypowani na to, szczególnie, że przez ostatnie miesiące nic się nie działo. Niektórzy nawet myśleli, że gra ożyje. Jednak tak się nie stało. Ta cała wielka aktualizacja okazała się tak naprawdę dodaniem wszystkich rzeczy z plików, co mieli pod ręką do sklepu, a poza tym nowe rozmiary światów, które już trzymali od nie wiem kiedy. I tak oto wielka aktualizacja nie okazała się wielką, na jaką się zapowiadała. W USA pojawił się również event halloweenowy. A może zagramy w grę? Spróbujcie zgadnąć, co się wtedy stało. A. BSP w końcu ruszyło z miejsca i zrobili fantastyczny event z genialną fabułą i rzeczami do stworzenia. B. Pojawiły się nowe kryształy i rzeczy do stworzenia, które były dosyć unikatowe. C. Podróżowaliśmy w przeszłości, były same powtórki. Oczywiście, że to odpowiedź C.
Jedyne na czym się ten event opierał, to tylko powracanie do dawnych Nexusów halloweenowych. Ten event był leniwy do tego stopnia, że admini nawet nie chcieli zrobić nowych kryształów, a użyli tych z 2019 roku. Po evencie zostaliśmy jeszcze na cały listopad w USA i przez ten czas właściwie nic wielkiego się nie wydarzyło. I tak oto w ten sposób dochodzimy do grudnia, w którym pojawił się kolejny nowy kraj trasy światowej, Niemcy. W tym kraju również odbył się event świąteczny, w którym również powróciły stare świąteczne kryształy z 2019 roku. Poza tym jedyne co tam się działo to były powroty starych unikatów świątecznych, a poza tym to absolutnie nic nowego nie było. Wiem, że już za bardzo nadużyłam te słowa, ale nie da się tego za bardzo inaczej opisać. Rok 2023 w mojej opinii miał naprawdę ogromny potencjał, który został kompletnie zmarnowany, co widać po tym, co się stało z BSP po maju, aczkolwiek rozumiem, że mogły być jakieś czynniki, które to spowodowały, m.in. restrukturyzacja. Mimo wszystko uważam ten rok za kompletnie nieudany, a skoro ten rok nie wyszedł, to może następny choć trochę się odbije. I tak oto w ten sposób dochodzimy do naszego aktualnego roku, którym jest 2024. Czy sytuacja z grą się w tym roku poprawiła? No... nie. A nawet jeszcze bardziej się pogorszyła. Następnym krajem trasy światowej zaczynając od stycznia było... Właściwie tego nawet nie było. Digi nas przeteleportowała randomowo w przeszłość do zimowego Nexusa z 2019 roku, co oznaczało, że trasa światowa zrobiła przerwę, a nawet i możliwe, że co gorsza zakończyła się. Mimo, że wciąż nie było 5 krajów, które mają swoje serwery na BSP. Czy coś się działo przez ten czas? Nie. Następnie była kolejna podróż w czasie, w której powróciliśmy do Nexusa granicy zimy z 2020 roku. A może tam coś się działo? Też nie. Aż w końcu w marcu pojawiło się coś, na co wiele graczy czekało, czyli powrót sezonów. Ale w innym tego znaczeniu. To oznaczało, że jesteśmy zdani na brak nowego Nexusa przez cały 2024 rok, jej! Mimo wszystko powrót sezonów nawet zadowolił część graczy, jednak ta druga część graczy twierdziła, że to zwykłe lenistwo deweloperów, którzy nic nie chcą zrobić ze swoją grą. Jednak te sezony nie były takie fajne jak w 2020 roku, bo były bardzo wybrakowane, szczególnie przez brak niektórych rzeczy z tamtych plików gry, w tym koła fortuny, które jak widać zdecydowano się wymienić na powrót starych nagród z koła fortuny w postaci płatnych pakietów. Świetne rozwiązanie, na pewno będą pływać w kasie po tym. Tak jak sezon pierwszy był jeszcze w miarę okej, bo przynajmniej pojawiło się w nim wydarzenie ze złotem, które było 4 lata temu, tak reszta sezonów, przynajmniej na moment kiedy to nagrywam, była nieśmiesznym żartem. Jeszcze w drugim dostaliśmy kryształy z sezonu drugiego, które właściwie były z sezonu 12, no ale nieważne. W powrocie sezonów zabrakło również całkowicie elementu fabularnego, który został wymieniony na fabułę w stylu: o nie, Ziggy ciągle nas przenosi w przeszłość, nie wiemy kiedy to naprawimy. Sezon trzeci był jeszcze gorszy, bo w nim już kompletnie nic ciekawego się nie pojawiło. Był on nawet wybrakowany pod względem botów sezonowych, gdzie pojawił się tylko i wyłącznie Król Kawaii, a reszta zniknęła gdzieś. Jedyne co było ciekawe w tym sezonie to nowe wydarzenie kompletnie z czapy, ale było całkiem niezłe dla zarabiania XP. Chodzi mi tu o imprezę gadżetową, gdzie za każdy stawiany gadżet można było otrzymywać nawet 10 razy więcej XP niż wcześniej. Poza tym został również po roku ogłoszony nowy konkurs, tym razem po raz kolejny związany z budowaniem Nexusa i najprawdopodobniej kiedy to oglądacie, to te Nexusy są zwiedzalne. Na moment kiedy to nagrywam zaczął się właśnie sezon czwarty, lecz on również się zapowiada na bardzo wybrakowany. Ale moment, przecież w końcu pojawiła się jakaś nowość, czyli podwojone stawianie drzwi i okien na światach. No cóż, zawsze coś. Tak oto w ten sposób przebrnęliśmy przez całą historię BSP od początku do teraz. Przez ten czas naprawdę wiele rzeczy się wydarzyło w tej grze, poczynając od dodania nowej minigry na MSP do powtórek sezonów. Aktualnie niestety jak widać BSP nie jest w dobrej formie i w sumie nie wiem czy jest szansa na nadejście rewolucji dla tej gry. Możliwe, że kiedy to oglądacie to coś się wydarzyło, jednak kiedy to nagrywam na początku czerwca, to aktualnie sytuacja tej gry wygląda dosyć kiepsko. Być może w przyszłości ta gra powróci do dawnej sławy, albo i może zostanie zamknięta, a deweloperzy się poddadzą. Trudno stwierdzić po aktualnej sytuacji, jednak wciąż należy się szacunek za to, że MSP Apps zdołało przez 10 lat utrzymać tą grę mimo wzlotów i upadków. Jeszcze na koniec chciałbym podziękować wszystkim osobom, które pomogły mi w przygotowaniu tego filmiku, jednak było ich dosyć sporo, więc niestety nie wymienię ich wszystkich. A w szczególności chciałbym podziękować Marbobowi, który mi pomógł z researchem, jak i również z zrobieniem miniaturki, którą właśnie widzicie na tym filmiku, więc no w szczególności mu bardzo dziękuję, ale poza tym to również dziękuję wszystkim osobom, które jakkolwiek się w to zaangażowały, bo bez was najprawdopodobniej by ten filmik nigdy nie powstał. A więc to na tyle z tego bardzo długiego odcinka i liczę na to, że wam się spodobał, tak więc do następnego odcinka. Na razie i cześć.